Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj słuchawki firmy QCY albo po prostu QCY, czytając po polsku, konkretnie model H3 Pro. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zapraszam do subskrypcji kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Włączcie wideo we właściwym dla Was języku. Zaczynamy! Jeżeli tak jak ja nie jesteście może za bardzo fanami słuchawek dokanałowych, bo przeszkadza wam to, że coś Wam w uchu siedzi, to powinniście zwrócić swoją uwagę do słuchawek klasycznych, otwartych. Tutaj, jak producent twierdzi, są to słuchawki, które są inspirowane kształtem kropli wody. Ciekawy kolor, jeżeli chodzi o model H3 Pro, bo jest to kolor niebieski, taki błękitny. Są jeszcze inne kolory, czarny, biały, chyba jest różowy. Na stronie producenta znajdziecie wszystkie dostępne barwy. Co jest ciekawe w tych słuchawkach, to to, że są to słuchawki zarówno Bluetooth, jak i klasyczne, przewodowe. Mają aktywną redukcję szumów i wspierają różne kodeki i standardy wysokiej rozdzielczości dźwięku. A przy tym kosztują zaskakująco niewiele, bo około 200 zł, $60. Sama cena i parametry techniczne sugerują, że warto się tymi słuchawkami zainteresować i bliżej przyjrzeć. Zacznijmy może od opakowania. Producent już na opakowaniu podaje najważniejsze parametry. Special Sound, czyli całkiem niezły dźwięk, aczkolwiek to się okaże oczywiście w testach. Mamy informację o tym, że słuchawki są w stanie zredukować hałas nawet o 50 dB. Jest to całkiem sporo. Mamy 55 godzin pracy na baterii. Tutaj może zaznaczę, że jest to jedynie połowa głośności i wyłączona redukcja szumów. Przy włączonej jest tylko 40 godzin, tak podaje producent. Mamy też bezprzewodowe Advanced Noise Cancelling, czy Active Noise Cancelling, czyli redukcja szumów. Mamy Gaming Mode, mamy też Multi-Point Connection, czyli możliwość podłączenia jednocześnie na przykład z dwoma urządzeniami, nie wiem, laptopem i telefonem. Mamy również, słuchajcie, Stereo Power Chip. Jest specjalny układ, który za pomocą 3 mikrofonów wykrywa hałas otoczenia i za pomocą, nazwijmy to, sztucznej inteligencji tą redukcję dokonuje. Oczywiście same słuchawki mają też mikrofon i to, co będzie przemawiać do większych sceptyków, to 40 mm bardzo duże przetworniki, tak zwane z angielskiego drivery, wykonane z tytanu, czyli teoretycznie hardware jest naprawdę niezły. Zobaczymy, czy producent jest w stanie to wykorzystać w praktyce. Jeżeli chodzi o zasięg, to oczywiście przy Bluetooth mamy 10 metrów, czas ładowania to około 2 godziny, bo bateria jest 550 mAh, natomiast tak jak tutaj podaje właśnie producent, że 40 godzin przy wyłączonej redukcji, 55 oczywiście przy wyłączonej, a przy włączonej redukcji szumów tylko 40 godzin, jest to bardzo dobry czas, jeżeli będzie się pokrywał w praktyce. Bateria jest około 600 mAh, jeżeli chodzi o ładowanie. Tutaj różnie producent podawał, natomiast wystarczy to na około 40 do 55 godzin pracy. Generalnie słuchawki zazwyczaj grają krócej, więc tutaj, jeżeli to będzie się pokrywać, również duży plus dla producenta. Mamy również informację o oddziale niemieckim. Sama firma QCY jest oczywiście chińska, natomiast same słuchawki spełniają wszelkie normy europejskie. Nie mamy zasilacza w zestawie, natomiast jest tutaj standard USB-C. Prawo producent, że zastosował w tym momencie standard, który w tej chwili już jest na rynku, nie zastosował starszych portów. Mamy też skrót do aplikacji QCY, bo same słuchawki możemy sterować wielu funkcji za pomocą aplikacji, ale nie jest ona konieczna, aby zacząć cieszyć się z tych słuchawek i możemy zacząć bawić się bez aplikacji, a ją zainstalować na przykład później. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, schludne, białe. Zobaczmy, co jest w środku. Może jeszcze słuchajcie, jakie standardy. Hi-Res Audio bezprzewodowe i kodek LDAC. Tutaj wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Tutaj mamy, słuchajcie,
zestaw sprzedażowy. Zestaw sprzedażowy w wersji kolorystycznej niebieskiej i tutaj już widać, że te słuchawki są, słuchajcie, można składać do środka, jedne, drugie, można je obracać, więc tutaj możliwości jest sporo. Daje to, jest to na plus, bo możemy dopasować do kształtu własnej głowy. Jeżeli chodzi o możliwość regulacji, też jest spora. Tutaj mamy kilka centymetrów, nie wiem, czy to będzie widoczne, kilka centymetrów możliwości regulacji. To samo z drugiej strony, więc nawet jak ktoś ma dużą głowę, to powinien się bez problemu zmieścić w tych słuchawkach. Same słuchawki są, słuchajcie, bardzo ekologiczne. Dlaczego ekologiczne? Ponieważ tutaj mamy plastiki z recyklingu w każdej wersji kolorystycznej. Mamy również w środku siateczkę, która była wykonana bez żadnych chemikaliów, a same tutaj nauszniki czy elementy, z którymi stykają się uszy i skóra, to jest właśnie skóra, ale nie ekoskóra, a bioskóra. Bioskóra jest wykonana przez producenta z różnych owoców, skórek, kukurydzy, innych roślin, więc to jest typowo roślinne rozwiązanie, bardzo miękka, przyjemna w dotyku bioskóra. Jeżeli chodzi o jej trwałość, no trudno jest mi powiedzieć w tej chwili, bo słuchawki te testuję od około tygodnia, więc tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć jak z dalszą trwałością, ale są dosyć łatwe w czyszczeniu, jak widać się jeszcze nie zabrudziły, a były użytkowane w różnych warunkach. Tutaj mamy również tą samą miękką bioskórę i same słuchawki w szerokim zakresie regulacji, jeżeli chodzi o możliwość obracania, dopasowywania do uszu. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Sama konstrukcja jest bardzo, słuchajcie, również bardzo elegancka i jednocześnie wytrzymała. Tutaj nie widzę powodów, dla których miałoby się gdzieś coś złamać, a wiele moich słuchawek niestety pękało na pałąku. Tutaj takich obaw raczej mieć nie będę. W tym miejscu chyba są zamontowane mikrofony. Nie jest to port USB-C. On znajduje się, słuchajcie, na słuchawce prawej, bo tutaj mamy jeszcze opisane te słuchawki left, right, czyli na prawej słuchawce mamy wszystkie porty i przyciski. Szkoda, że nie na obu jest rozłożone te porty i klawisze, natomiast no tak zdecydował producent. Tutaj mamy włącznik redukcji szumów kilkustopniowy, mamy mikrofon, port USB-C do ładowania, jacka do podłączenia przewodowego, głośniej, ciszej i sam włącznik słuchawek. Może je włączę w tej chwili. Na niebiesko zaczyna migać dioda. Na drugiej słuchawce nic nie mamy i pozostaje sparować urządzenie i zacząć z niego korzystać. Ja może w międzyczasie jeszcze pokażę Wam, co otrzymujemy w zestawie. Mamy taki gadżet, żeby wilgoć się nie zbierała. Brawo producent. Oraz samą instrukcję obsługi i dwa kabelki. A te kabelki to są, słuchajcie, kabel USB typu A do C do ładowania, czarny, i kabel jack do jack, aby cieszyć się również z przewodowej muzyki. Jeszcze może pokażę bliżej. Tak, aby podłączyć przewodowo słuchawki do komputera, telefonu. Jeżeli natomiast macie tylko USB-C, to pozostaje Wam albo użyć przejściówki, albo skorzystać z Bluetooth. Tutaj również bardzo niskie opóźnienie na poziomie, nie wiem, 50-60 nanosekund, jeżeli dobrze pamiętam. Jest to niskie opóźnienie i gwarantuję, że nie będziemy mieli zbyt dużych lagów nawet przy bezprzewodowym audio. Słuchajcie, testów raczej Wam nie wykonam, bo każdy taki test nagrania będzie i tak dosyć słaby. Słuchawki grają bardzo, bardzo głośno. Ja mam często problemy ze słuchawkami pod tytułem maksymalna głośność nie jest dla mnie wystarczająca, bo ja lubię czuć muzykę całym ciałem. Natomiast w tym wypadku ta głośność jest naprawdę bardzo duża i w zupełności wystarczająca nawet dla mnie. Jeżeli chodzi natomiast o jakość dźwięku, jakość basów, bo te basy są naprawdę soczyste, mięsiste, można włączyć tryb basów,
ale tego trybu nie polecam, bo wtedy basy są już lekko przesadzone. Tak samo jak nie polecam trybu 3D, trybu otaczającego. Tego trybu włączać raczej też nie polecam, bo po prostu słabo funkcjonuje. Mamy duże pogłosy, natomiast cała reszta to już jest, słuchajcie, sam miód na uszy i jeżeli chodzi o jakość dźwięku tych słuchawek, to one grają zdecydowanie lepiej niż wskazywałaby na to cena 200 zł czy $60. Słuchawki grają bardzo dobrze, jeżeli chodzi o środek, jest świetnie, niskie tony też są ok, wysokie może nie aż tak dobrze, ale też w zupełności wystarczająco. Te duże 40 mm membrany dają radę i naprawdę dźwięk jest konkretny. Same słuchawki są bardzo wygodne, jeżeli chodzi o noszenie ich. Mamy możliwość wyboru kilku trybów redukcji szumu, hałasu na zewnątrz i rzeczywiście te tryby działają. Może nie wiem, czy jest to 50 decybeli w dół, ale rzeczywiście można się odciąć od otoczenia. Można też oczywiście włączyć tryb, w którym słyszymy otoczenie. Ten jest bezpieczniejszy przy przechodzeniu przez ulicę. Możemy się też całkowicie odciąć od szumu otoczenia i to jak najbardziej na plus. Na plus również kolory słuchawek, bo wyglądają bardzo nowocześnie, szczególnie młodszym użytkownikom przypadną do gustu. Ja osobiście preferuję czarne kolory, natomiast tutaj ten kolor też całkiem fajnie wygląda w przypadku mężczyzn, więc myślę, że jak najbardziej na plus. Również kolorystyka. Słuchawki są bardzo wygodne, dobrze grają. Jeżeli chodzi o czas pracy, to również jest bardzo dobrze, bo może do 55 godzin nie dobiłem, bo słucham dosyć głośno muzyki, ale około 40 godzin, 40 kilku godzin bez redukcji szumu jest jak najbardziej aktywne, możliwe, a z redukcją szumów trochę ten czas spada, ale to dalej jest na przykład 30 godzin, które jak na słuchawki to jest spory wyczyn. Te słuchawki generalnie grają dużo lepiej niż wskazywałaby cena. Te 200 zł to naprawdę świetna okazja, zwłaszcza, że grają te słuchawki jak modele, które kosztują, nie wiem, 500, 600 zł nawet. No oczywiście słuchawki za 1000 zł to jest inna półka i czuć różnicę, natomiast tak do 500 zł jak najbardziej te słuchawki mogą konkurować, zwłaszcza przy tej cenie i można wybaczyć nawet takie drobiazgi jak na przykład brak jakiegoś etui czy pokrowca do ich przenoszenia. Poza samym pokrowcem mamy wszystkie kable, mamy kabel do ładowania, mamy kabel do podłączenia słuchawek przewodowo, więc tutaj zastrzeżeń nie mam. Szeroki zakres kodeków i technologii przekazywania dźwięku to na pewno mocne strony tego produktu. QCY oferuje to wszystko w naprawdę przystępnej cenie. Moi drodzy, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film na kanale. Ja jeszcze na koniec podrzucę Wam kilka ciekawych materiałów wideo. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów na kanale. Hej, hej!